Cześć, witam w kolejnych pudłofaktach. Dzisiaj coś dla fanów lotnictwa i dla fanów samolotów pionowego startu. To jest właściwie maszyna ikona Harrier w wersji GR1, GR3, czyli takiej, jaka brała udział w wojnie o Falklandy. I zobaczymy, co przygotował Kinetic tym razem, bo to jest producent, który lubi czasem wystawiać cierpliwość i umiejętności modelarzy na próbę. Zerknijmy, co jest w opakowaniu. Zaczynamy od instrukcji. Akurat w przypadku Kinetica te instrukcje są takie dość, powiedzmy, zgrzebne. Wyglądają jak domowe wydruki z drukarki laserowej. Czarno-białe, to ani grama koloru nie uświadczymy, ale wszystko jest czytelne, przynajmniej jeżeli chodzi o etapy montażu. Jak widać, silniki mogą być ruchome. Dysze silników są połączone prostym mechanizmem, który umożliwia dowolne ich ustawienie. Jeśli chodzi o wszystkie etapy, to też pokazane są opcje dość dokładnie. Tutaj mamy ten nos krótki, tutaj nos z dodatkowymi elementami laserowymi do namierzania. Też i końcówka ogona jest w dwóch wersjach tutaj dostępna, w zależności od tego, czy chcemy ten wcześniejszy, czy późniejszy model Harriera złożyć. Właściwie, jeśli chodzi o samą konstrukcję, nie ma się czego czepiać. Tu jeszcze w przypadku montażu uzbrojenia mamy konieczność wyszlifowania wystających rakiet z końcówek zasobników. Trudno powiedzieć, dlaczego tak musimy zrobić, ale zawsze możemy się jeszcze ratować żywicą. Jeśli chodzi o profile, chciałoby się powiedzieć, że są barwne, ale one są tak czarno-białe, jak tylko mogą być i niestety nie wpływa to pozytywnie na czytelność, biorąc pod uwagę, że od razu z profilami barwnymi mamy też i schemat nakładania kalkomanii i napisów eksploatacyjnych, więc no trzeba będzie też troszkę prawdopodobnie pozgadywać, jakoś to sobie poznaczyć. Nie jest to najlepszy pomysł. W przypadku Kinetica i w przypadku ceny tych modeli może lepiej byłoby, gdyby instrukcje były drukowane jakoś bardziej profesjonalnie na kredowym papierze. Tutaj mamy już arkusz kalkomanii drukowany przez włoski kartograf, także jeśli chodzi o samo układanie się tych oznaczeń, raczej nie powinno być problemów. Tak samo nie widzę tutaj żadnych przesunięć, wszystko jest wydrukowane ostro, arkusz jest spory, no i daje nam też sporo możliwości na to, żebyśmy wykonali Harriera takiego, jak chcemy. Jeśli chodzi o ramki, tutaj już główna część programu, tutaj mamy kadłub tradycyjnie podzielony na dwie połówki, tak jak to jest w większości modeli. Detal jest ostry, jest tego sporo, części delikatnie odlane. Tutaj widzimy ten dodatkowy nos z namiernikami laserowymi, jedne z wariantów kół podpierających skrzydła, też i krótki nos widzimy, jeśli chcemy go zastosować, a tutaj wloty powietrza i żaluzje, które są dostarczane w dwóch wariantach. Możemy je wkleić zamknięte albo otwarte, także już na tej pierwszej ramce widzimy, że możliwości sklejenia jest sporo. Wnętrze kokpitu jest trochę spartańskie, ale jakiś detal tam jest. Pewnie można by to było troszeczkę jeszcze poprawić o jakieś detale, ale nie jest źle. Coś tam się dzieje, więc nie jest tak całkowicie goło. Jak widzicie, od wewnętrznej strony też nie ma problemów. Ślady po wypychaczach nie będą w miejscach widocznych. Ramka numer 2, na której mamy grzbiet razem z płatem. Tu trzeba też uważać, bo sposób wtrysku powoduje, że dwa kanaliki lubią się urywać. Tutaj mamy te jeżyki, nazwijmy to, z zasobników z rakietami niekierowanymi i faktycznie te rakiety mocno wystają, więc albo trzeba to będzie zeszlifować zgodnie z instrukcją, albo sobie znaleźć jakieś zamienniki. Tutaj też i zaczepy do podwieszeń podskrzydłowych, a na trzeciej ramce chociażby możemy już na pierwszy rzut oka zobaczyć dwa rodzaje ogona. Mamy wlot powietrza do silnika odrzutowego, wannę kokpitu. Jest sporo detali, sporo części, tak jak widzimy. Słup, który mocuje wentylator i też możemy zobaczyć dwa rodzaje tablic przyrządów, ale to są dopiero pierwsze dwa łącznie. W całym tym pudełku są aż 4. I też dwa warianty fotela wyrzucanego, także wczesna wersja, późna wersja. Tutaj możemy sobie przerzucać detale tak, jak będziemy chcieli i tak, jak będzie to w zgodzie z wersją, którą robimy. I znów ślady po wypychaczach raczej niewidoczne. Nie jestem pewny co do tej kolumny wlotu powietrza. Tam być może coś trzeba będzie przyszpachlować, ale to pewnie okaże się, jak to mówią, w praniu. Kolejna ramka,
Tutaj też można zobaczyć niektóre części zaczynają się powtarzać, jak chociażby rama kabiny, ale to już jest norma we współczesnych modelach redukcyjnych, a tutaj mamy właśnie dysze wylotowe, jak widzicie, odlane za pomocą technologii suwakowej, za pomocą form suwakowych. Bardzo ładnie, nie dopatrzyłem się szwu na tej newralgicznej powierzchni, bądź co bądź, więc właściwie nie ma potrzeby wymiany tych dysz na jakieś inne. Są bardzo ładnie odlane, minimalnie trzeba je będzie tylko podczyścić i są gotowe do wklejenia. Tutaj mamy dodatkową ramkę z grzbietem i płatem, ale z tego co wypatrzyłem w instrukcji, akurat ta jest nieużywana, ale to tylko podkreśla, że jest pakowana tutaj taka dość uniwersalna wersja tego Harriera i trzeba tylko dobrać sobie części do tego, które sklejamy. I tutaj znów mamy powtórkę części, inne nieco wloty powietrza, inna osłona wentylatora, też mamy kolejny zestaw żaluzji, kolejny fotel, kolejną wannę kokpitu i kolejne dwie tablice przyrządów. Biorąc pod uwagę, że Kinetic wydał też wersję szkolną Harriera, część z tych elementów na pewno do tego dwumiejscowego wariantu jest przypisana, więc nie będziemy ich używać, no i w związku z tym sporo nam części w pudełku z zapasem zostanie. No to się ostatnio w modelach dość często zdarza. Tu mamy kolejny wariant kół podporowych do płata, kolejna sonda do tankowania, dużo elementów, jak chociażby klapy podwozia, całkiem ładnie wydetalowane i też nie ma tam śladów po wypychaczach w jakichś miejscach, które byłyby widoczne. Generalnie można powiedzieć, że sam plastik jest naprawdę bardzo wysokiej jakości. I już za nami prawie wszystkie ramki. To jest ostatnia ramka, która w dwóch egzemplarzach występuje w modelu, ramka z uzbrojeniem. Jak widzimy, trochę pocisków amerykańskich. Sidewinder, Sparrow też jest też jedna rakieta kierowana, która nie jest wykorzystywana w tym modelu. Tutaj mamy zbiorniki paliwa. Także generalnie uzbrojenia i podwieszeń jest sporo, chociaż w tych wersjach, które są w tym opakowaniu, czyli GR1 i GR3, nie wykorzystamy pełnego potencjału tych ramek. I teraz jeszcze ramka przezroczysta. Owiewka bardzo ładnie odlana, nie widać żadnych rys, żadnych szwów na tej owiewce. Można w związku z podziałem technologicznym bez problemu wykonać otwarty kokpit. Oczywiście inne elementy przezroczyste też tutaj są. Jak możemy zobaczyć przez rękawiczkę, zniekształcenia są minimalne. Sama owiewka jest też akceptowalnej grubości i na sam koniec jeszcze mamy takie blaszki. Podstawowe, dodatkowe detale, ale miło, że są w tym i pasy na fotel pilota też. Więc w tym zestawie jest w zasadzie wszystko, co potrzebne, żeby dobrze wykonać model tego Harriera. Tak prezentuje się Harrier w wersjach GR1 i GR3, czyli tych najbardziej rozpoznawalnych z okresu wojny o Falklandy, czyli tego konfliktu, w którym Harriery zostały przetestowane bojowo po raz pierwszy i wyszły z tego testu obronnym skrzydłem, można by powiedzieć. W skali 1:48 raczej nas firmy modelarskie nie rozpieszczały do tej pory tymi modelami, a tutaj mamy bardzo ciekawą propozycje. Tyle w tym odcinku w Pudło Faktów. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek. Wtedy wszystkie filmy będziecie mieli od razu u siebie, bo powiadomienie pojawi się Wam w momencie premiery. W tym odcinku to już wszystko. Cześć!